Jake, patrz. Czyste złoto. Pokaż. Oddawaj. Trzeba było się nie wtrącać. Lepiej się pomódl. Pomodlę się za was. Gianni Garco w filmie Udanego pogrzebu, przyjacielu. Sartana zapłaci. W pozostałych rolach reżyseria.
Indian Creek 8 kilometrów. Chryste, to trupy. Co to za ludzie? Zaraz się dowiemy. Przyszedł pan Hoffman. Co on tu robi? Zamknij się i słuchaj. To Joe Benson. Pragnę przypomnieć, że Benson był moim przyjacielem. To nic nie zmienia. Mordercy i tak zawisną. Oczywiście, jeśli ich złapiesz. Liczą się czyny, nie słowa, szeryfie. Indian Creek zawsze było spokojnym i bezpiecznym miastem. Dobrze, żeby tak pozostało. Pan Hoffman ma rację. Benson, tak? Tak. Podobno był nieco szalony, ale to już domena poszukiwaczy złota. Nie wszystkich. Nie chciałam cię urazić. Też poszukujesz złota? Tak, ale nie w ziemi. Kasyno Litsetunga. Nie wykituj, zanim nie wrócę. Nasz grabarz ma poczucie humoru. Witaj, panie Pigot. Co pan tu robi? Ładne kwiaty. Kto za nie zapłacił? Szykuję luksusowy pogrzeb. Za każdego trupa wziąłem $20. Kto za niego zapłacił? Dla mnie liczą się pieniądze, a nie nazwisko. Przestań pieprzyć. Kto zapłacił za ten pogrzeb? Nie wiem, przysięgam. Podaj nazwisko. Mówiłem, że nie wiem. Chwila. Ma pan jeszcze jakąś broń? Tak, działo, ale nie noszę go przy sobie. Karty. Obstawiajcie, panowie. 14, 19. Los mi dziś nie sprzyja. Nie tylko ty masz pecha. Zaraz i ja się spłuczę.
Nie możemy się teraz wycofać. Kasyno wygrywa. Nie da się wygrać z takim pechem. To nie pech, tylko manipulacja krupiera. Zarzucasz mi kłamstwo? W rzeczy samej. Masz dokładnie 2 minuty na zwrócenie panom pieniędzy. Półtorej minuty? Minuta, a ty masz sekundę na przeprosiny. Porozmawiajmy. Ciekawe, co mu powiesz. Pistolety należy zostawić w szatni, Pigot. Zapomniałeś o tym? Krótka pamięć skutkuje krótkim życiem. Ale jesteśmy partnerami. Byliśmy partnerami. Ciekawy zegarek. Widzę, że nie jest ze srebra. Wykonano go z ołowiu. Srebrny noszę tylko na specjalne okazje. Pigot jest świetnym oszustem. Skoro zdołałeś go przyłapać, to sam musisz być doskonałym graczem. Wyzywam cię na pojedynek karciany. Nie mam przy sobie gotówki. Musiałbyś go dla mnie wymienić. To list kredytowy. $20 000? Tyle Benson chciał za swoją ziemię. Naprawdę jesteś gotów zapłacić $20 000 za ziemię tego szaleńca? Kto kupuje piasek, nie buduje murów z kamienia. To słowa mędrca Konfucjusza. To, że jest mędrcem, nie oznacza, że zna się na nieruchomościach. Możesz grać do tej kwoty, czcigodny synu. Ten gnój jest niebezpieczny, szeryfie. Może narobić wiele problemów. Nie powinieneś wpuszczać takich męt do Indian Creek. Dość. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Wynocha. Jeszcze nie dopiłem. Dopij gdzie indziej. Wypad. Dobra, twardzielu. Zobaczymy się później. Dlaczego mu przerwałeś? Bo był pijany. Zanim przyszedłeś, mówił o pogrzebie. Każdy wie, że pochowaliśmy łowców złota. Ale Pigot mówił o pogrzebie morderców tych łowców złota. Nieźle jak na amatora. Jeszcze raz? Dobra, tasuj. $1000.
Kolejny 1000. To wyzwanie? 5000. Dla mnie to trochę za dużo, ale list zapewnia ci dużo większą kwotę. Dokładam 1000. Król dla ciebie i 10 dla mnie. Twój wybór. Stawiam 1000. 1? Może jeszcze 10. Nie. Wygrałeś. Zabierz swoją nagrodę, a resztę wyślij do mojego hotelu. Konfucjusz mawiał, kto przynosi ci ryż i kwiaty, jest twoim przyjacielem. Ten, kto uprawia dużo ryżu, liczy na więcej plonów. Nie powiedział tego Konfucjusz, tylko Sartana. Wstyd. Strzelasz równie kiepsko, jak oszukujesz. Co się dzieje? Pan Pigot jutro wyjeżdża. Odpalił kilka fajerwerków, żeby pożegnać się z miastem. Postanowiłeś wyjechać? Ja postanowiłem. Wygrałeś z nim? 2000. To mało jak na ciebie. Ciesz się, że nie więcej. Chcesz powiedzieć, że to fałszywka? To był sprytny przekręt. Facet jest pewny siebie. Mówiłeś, że rozmawiał z Bensonem o kupnie jego posiadłości. Sam mi to powiedział. Ta ziemia nigdy nie należała do Bensona. Jej właścicielką jest jego siostrzenica, młoda, piękna nauczycielka. Przynajmniej tak opisywał ją Benson. Owa panienka przyjedzie dzisiaj z Wichita. Za ile przyjedzie dyliżans? Niedługo. Myślisz, że Pigot wyjedzie? Sam nie wiem. Chyba go odwiedzę. Odwiedzisz? Chcę dowiedzieć się, w czym rzecz. Wczoraj ty z nim rozmawiałeś, teraz moja kolej. To dopiero było spotkanie. Ej, ty. Gdzie mieszka Pigot? Tam. Byłeś bystry, Pigot, ale ktoś był bystrzejszy od ciebie.
Pani Benson? Tak. Nazywam się Hoffman. Jestem bankierem. Słyszała pani o mnie? Pani wuj był moim przyjacielem. Był? Wuj Joe? Ktoś go zabił? Rozpakować panią? Nie, dziękuję. Chciałabym zostać sama. Rozumiem. W razie potrzeby proszę mnie zawołać. Przeszkadza ci dym? Wyjdź, zanim zacznę krzyczeć. Nie radziłbym. Nie masz tu zbyt wielu przyjaciół. Powinnaś dbać o każdą znajomość. Nie znam cię. Byłem przyjacielem Bensona. Kolejnym? Jednego już spotkałem. Wszyscy lubili starego Joe. Chyba nie wszyscy, skoro ktoś go zabił. Nawet przyjaciele mogą być złymi ludźmi. Mój wuj miał tu samych wrogów. To dobrze, że nikomu nie ufasz. Ale tak się składa, że nie jestem stąd. Przyjechałem tylko na pogrzeb. Mojego wuja? Nie. Jego morderców. Zabiłem ich, więc musiałem ich pochować. Taki mam zwyczaj. Pomściłeś wuja? Częściowo. Ktoś im za to zapłacił. Muszę dowiedzieć się kto, żeby należycie go pomścić. Czyli zamierzasz to zrobić? Zamierzałem, ale pojawiłaś się ty. A więc? Pomogę ci. Dlaczego sądzisz, że cię potrzebuję? Przyniosłam herbatę. Jak miło. Rozmawiałaś z kimś? Nie. Przesłyszałaś się.
Zapal sobie. To może być ostatnie cygaro w twoim życiu. Ręce do góry. I nie ruszajcie się. To był wielki błąd. Nie strzelaj, to nie był mój pomysł. Zapłacili mi. Kto? A wypuścisz mnie?
Ta stara sztuczka na nic się nie zda. Jestem Colorado Joe. Pierwsze słyszę. To twoja ostatnia szansa, żeby mnie poznać. Jesteś w pułapce. Stąd nie ma wyjścia. Moja droga Abigail, jesteś piękna i młoda. Indian Creek nie ma ci zbyt wiele do zaoferowania. Szczerze mówiąc, południowy zachód nie jest dla ciebie. Nie dostanę zwrotu za ziemię? Jestem w szoku, że wuj wprowadził cię w błąd. Zawsze mówił, że powinnam ją sprzedać. Za ile? Nie powiedział, ale wezwał mnie do Indian Creek. Szczęściara z ciebie. Co prawda jesteś właścicielką Góry Piachu, ale postanowiłem ją od ciebie odkupić, ponieważ sąsiaduje z moją ziemią. Biorąc pod uwagę przyjaźń, jaka łączyła mnie z twoim wujem, jestem gotów sowicie za nią zapłacić. 10 000, czyli 3-krotnie więcej niż jest warta. Nie dziękuj. Nie, chciałam powiedzieć, że on chyba oszalał. Jeśli naprawdę planował, kto? Sartana. Zaoferował mi 20 000. Całkiem sporo. Mogłem się tego spodziewać. Zna go pan? Na tyle dobrze, by cię ostrzec. Jeśli wręczy ci list kredytowy, to pokaż mi go przed podpisaniem. Nie rozumiem. Już jeden taki widziałem. Grabarzu, ile kosztuje ładny pogrzeb? Od 10 do 15 dolarów za każde ciało. Dam 20 za każdego. Zadbaj o ładne kwiaty. Świeże? Tak. W dużej ilości. Miło, że wyprawisz im pogrzeb, ale musisz mi udowodnić, że nie złamałeś prawa. Dowód jest w twoim biurze. Mogę? Tak. Blackie, widziałeś ich kiedyś w Indian Creek? Nie. Oto dowód. Nagroda spokojnie starczy na pokrycie 3 porządnych pogrzebów. Long Harry, 500 dolarów. Fred Owe, 1000. Jimmy Bart, kolejne 500, a Colorado Joe, 2000. Szkoda, że nie wygrzebałem jego ciała. Zawsze wchodzisz przez okno? Drzwi są za głośne. Musiałbym zapukać. Wygląda na to, że nie jesteś bezbronną dziewczynką.
Przyda mi się pomoc prawdziwego mężczyzny. To znaczy twoja. Ale wciąż nie rozumiem, dlaczego chcesz to zrobić. Już ci mówiłem. Ku pamięci drogiego przyjaciela. To dziwne. Myślałam, że masz inny powód. Nie mylisz się. Robię to również dla ciebie. Prawdę mówiąc, głównie dla ciebie. To dzisiejsze rachunki. Może chciałby je pan przejrzeć. Biznes się kręci? Jeśli przyszedłeś po swoje pieniądze, to lepiej oddaj mi moje 2000. Banki nie realizują sfałszowanych listów kredytowych. Tak twierdzi Konfucjusz? Nie, bankier Hoffman. Uważałem cię za mądrego. Załóżmy, że Hoffman naprawdę chce kupić tę ziemię. Odmawiając realizacji listu, pozbył się konkurenta. Na co bankierowi kupa piachu? Niektórzy nie lubią kamiennych murów. Oto twoje 2000. Proszę o mój list. Fałszywy czy nie, i tak chciałbym go odzyskać. To twoje ofiary? Prosiłem o ładne kwiaty, a nie ma ani jednego. Strzelajcie, szybko! Cholera, nie mogę trafić.
Blackie, obiecuję, że tobie też wyprawię pogrzeb. Eliza? Tak? Blackie ukrywa się w magazynie. Wołał mnie? Rozpoznał mnie. Zabije mnie. Wyjeżdżam z miasta. Po co mi to mówisz? Mam zwrócić twoją odznakę? Potrzebuję pieniędzy, żeby wyjechać jak najdalej stąd. Nie, Blackie. Jeśli nie chcesz zginąć, to go zabij. Dopiero wtedy dostaniesz pieniądze. Zaufaj mi, ryzyko ci się opłaci. Blackie? To mój przełożony. Nie masz ani świadków, ani dowodów. Nie musisz mi wierzyć, ale lepiej dobrze sprawdź przyszłego przełożonego. Barmanie, polej drambuj. Dobrze. A nie wolisz rajgo? Nie. Orzeźwiająca. Masz zapałkę? Psalm 49. Mędrcy umierają, tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa. Niech to będzie dla ciebie przestroga. Powinieneś podziękować Bogu, że wciąż żyjesz, póki masz jeszcze okazję. Jeśli nie zaczniesz gadać, to zginiesz. Blackie, dla kogo pracujesz? Idź do diabła. Pozwolę ci to przemyśleć. Umilę sobie czekanie muzyką.
Proszę. Przestań. Wszystko ci powiem. Czysto. Musisz mi udowodnić, że zabiłeś go w samoobronie. Potrzebowałem go żywego. Miałem pecha. Nie zapłacę za jego pogrzeb. Moje skromne progi, jakby to powiedział Li Tse-tung. Chiński hazardzista, który usiłuje być Buddą. Jest bardzo gruby. I jak? Bez problemów. Nie boi się ich pan? To niebezpieczny kraj, moja droga. Tacy ludzie są potrzebni. Wiem, że propozycja Sartany jest kusząca. Rozumiem, dlaczego przymykasz oko. Panie Hoffman, nie musisz mi się tłumaczyć. Ziemia, a co za tym idzie decyzja, należy do ciebie. Ale nie chcę go mieć za sąsiada. Co oznacza, że zapłacę ci tyle, co on. 20 tysięcy? Z tą różnicą, że ja cię nie oszukam. Jak hojnie. Nie ma o czym mówić. Muszę tylko powiedzieć, że Sartana wycofał swoją ofertę. Wycofał. Pewnie zabrakło mu pieniędzy. Niezupełnie. Właściciel kasyna, ten, o którym pan wspominał, Li Tse-tung, właśnie on, zaoferował 2 razy więcej. Ile? 40 tysięcy. Dla mnie to jak milion. Jesteś geniuszką albo wiedźmą, która rzuca zaklęcia na każdego napotkanego mężczyznę. Na początku zaoferowałem 10 tysięcy. Sartana dołożył kolejne 10, a Chińczyk jeszcze 20. Chryste Abi. Jedyne, o co mogę cię teraz prosić, to abyś skorzystała z usług naszego banku. Chłopaki, te kostki to fałszywki. Rzeczywiście. Chcą nas okraść. Oddawaj kości. Proszę. Oszust. Sprawdźcie je sobie. Sprawdzimy poprzednie. To te same kości. Kłamiesz. Nazwał cię kłamcą. Uwielbiam dźwięk gongu.
Już po wszystkim, wracajmy do pracy. I nie wracajcie. Dobrze, panowie, kontynuujmy. Wszystkie stoły są otwarte. Obstawiajcie. Wymienimy ci pieniądze. Moje kości nie są fałszywe. Za to moje karty są, ale używam ich tylko do szczytnych celów. Możesz się przekonać, odwracając swoją kartę. Jaką kartę? Tamtą. Wstawaj. Zawdzięczam ci życie. Co powiedziałby na to Konfucjusz? Mędrzec mawiał, kot, który uratował mysz przed szponami tygrysa, był głodny. Nie tak jak tygrys. Zgadza się. Wiesz, co robić. Teraz hiena powie nam, kto jest tygrysem. To but malajski. Po kilku minutach noszenia ból jest nie do zniesienia. Do tego powoduje dożywotnie kalectwo. Odpuść mu. Wiem o wiele więcej od niego. Pewnie cię zaskoczę, ale to wszystko przez tę ziemię. Przyciąć ci wąsy? Wolałbym tego nie powtarzać. Wie pan, dlaczego pana zaprosiłem? Domyślam się. Jestem panu winien przeprosiny. Popełniłem błąd i chciałbym go naprawić. Mówię o liście kredytowym, który przyniósł mi Li Tse-tung. Należał on do pana? Tak. Odmówiłem realizacji, bo wyglądał mi na fałszywy. Okazuje się, że popełniłem błąd. Dlatego zrobię to teraz. Pewnie ma pan jakiś warunek. Tylko jeden. Natychmiast wyjedzie pan z Indian Creek. Tym razem pan się pomylił. To nie jest ten sam list. Dlaczego pan tak uważa? Na liście widnieje inna suma. 100 000. Chińczyk przyniósł mi list na 20 000 i właśnie tyle zamierzałem panu wypłacić. Chce pan powiedzieć, że to jest fałszywka? Nie o to chodzi. Prawda jest taka, że mój bank nie dysponuje taką kwotą. Skoro ten list jest fałszywy, to poprzedni też był podrobiony. A jednak Chińczyk go przyjął, pod warunkiem, że zostanę w Indian Creek. A więc nie mamy o czym rozmawiać, Sartana. Mylisz się. Jest jeszcze jedna kwestia. Znajdziesz ją w Biblii. Mędrcy umierają. Tak jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa.
Przeczytaj. Biblia mnie ostrzega. Ten mężczyzna mnie przeraża. Po co to kryć? Ty też się go boisz. Czy nasz odważny szeryf wmówił ci takie bzdury? Ja się go nie boję, ale nie jestem szalony. A ty chyba tak, jeśli myślisz, że go przekupisz. Zgodził się? Mów. Żądał zbyt wiele. Trzeba było mu zapłacić. A Bensonowi? Benson nie był tak przebiegły jak Sartana. Wystarczyło nafaszerować go ołowiem. Ale Sartana? Tylu próbowało go zabić i jak skończyli? Red, Colorado i reszta. Przyznaj, że Sartana jest przerażający. Jest od nas mądrzejszy. Domyślił się, że na ziemi Bensona jest złoto. Mamy tego dosyć. Odejdźmy, póki jeszcze mamy szansę. Róż głową, ty pieprzony. Uważaj, bo się doigrasz. Zapomniałeś, że to ja jestem szefem? Zbyt wielu zginęło na darmo. Zmusiłeś mnie, żebym zabił Blackiego i Pigota. Zapłacili życiem. I co nam to dało? Ty gnido, milcz. Przestań się zachowywać jak stara histeryczka. Zaczyna cię mnie nudzić. To moja wina. Wybrałem złych partnerów. Posłuchajcie mnie. Do tej pory Sartana miał niebywałe szczęście, że to wasza dwójka okazała się zupełnie niekompetentna. Dlatego zdradzę wam, jak możemy się go pozbyć. Tylko mnie nie zawiedźcie. Powiadom braci Pigota. Tych bandytów? Powiedz, że Sartana zamordował ich brata. Pomszczą go. Sartana? Sartana. Jesteśmy braćmi Sama Pigota. Niech spoczywa w pokoju. Gdzie Sartana? Tu go nie ma. Chcę zobaczyć jego pokój. Popełniasz błąd. Pilnuj drzwi. Konie. Ralph, Jim, Frank.
Okłamali was. Nie zabiłem waszego brata. Ralph. Gdzie jesteś, ty gnido? Poczekaj, Ralph, bo się pozabijamy. Cóż za wspaniały pomysł. Pozdrówcie Sama. $100? Przecież za każdego liczę 20. Potrzebuję dodatkowej trumny. Dodatkowej? Tak, chcę lśniącą trumnę z mosiężnymi uchwytami. Może mahoniową? Z jedwabną podszewką. Mam coś idealnego dla ciebie. Nie jest dla mnie. Dostawca powiedział, że to prezent dla pana Hoffmana. Musieliście ją tu wstawić? Ma dość urządzania pogrzebów lalkom. To dlatego, że nie potrafi dopaść lalkarza. Wypraszam sobie. Przestaliśmy być partnerami. Od kiedy? Od teraz. Przyszedłem tylko po swoją działkę. Oddawaj kasę, albo użyję siły. Chcesz wyjechać? Dlaczego? Przecież to mnie Sartana przysłał ten wspaniały prezent. Tak, ale biorąc pod uwagę nasze błędy, i ja mogę w nim skończyć. To nie byłby błąd. Co powiedziałeś? Nic takiego. Masz rację, lepiej nie ryzykujmy. Wprawdzie byłoby to sprytne, ale nie trzymam tu broni. Oto szczegóły naszego partnerstwa. Spisałem wszystko co do grosza. Wiedziałem, że prędzej czy później do tego dojdzie. Ty draniu! To było wręcz nieuniknione. Kiedyś musiało do tego dojść. Abigail Benson wyjechała z miasta. Jesteś pewna? Oczywiście. Powiedziała, że jest zniesmaczona przemocą w Indian Creek. Dziś rano wyjechała do Wichita.
Przemyślałaś sprawę, Abigail? Nie wierzę, że pan to zrobił. Jak już mówiłem, zrobiłem to dla twojego dobra. Jestem pańskim więźniem. Więźniem? Ja tylko chcę chronić cię przed tymi sępami. Podpisz umowę sprzedaży, a cię wypuszczę. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak ogromne ryzyko niesie za sobą posiadanie tej ziemi. Nie pozwolę, żebyś skończyła jak twój wuj Joe. Nie widzę nic niebezpiecznego w posiadaniu skrawka pustyni. W moim domu jesteś bezpieczna. Proszę, Abi, przemyśl sobie to na spokojnie. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, to zawiśnie. Dynamit. Amunicja. Fajerwerki. Dlaczego nie wszedłeś oknem? Pilnują go bardziej niż drzwi. Musimy cię stąd wydostać i to szybko. 6. strzał oznacza, że możesz uciekać. Nie martw się, tylko śpi. Na końcu korytarza znajduje się tylne wyjście. Zaczekaj na mój 6. strzał. Wyjdziesz ze mną? Nie, muszę opłacić twój pokój. Kto strzela? Ktoś z domu.
Co się dzieje? Sprawdźmy. Świetni z was strażnicy, banda idiotów. Ale robiliśmy, co nam kazałeś. Milcz. Kazałem wam dać się nabrać? Muszą być niedaleko. Przeszukajcie stajnie i ogród. Szefie? Stój. Nie wyciągaj broni. Obawiam się, że już jej nie dogonicie. Najważniejsze, że ty się zjawiłeś. Przeszukaj go. Zostawcie nas samych. Musimy porozmawiać w 4 oczy. Chwila. Nie martwcie się, jeśli usłyszycie strzały. Mógłbyś przesunąć ten parawan. Jak widzisz, twój prezent się przydał. Szeryf był hieną. I tu się z tobą zgadzam. To on zamordował Joe Bensona. Wątpię. Oczywiście, że to kłamstwo, ale tak zeznam. Powiem też, że postanowiłeś pomścić starego Joe, ponieważ był twoim przyjacielem. Więc zabiłem szeryfa? Nie, powiedziałbym, że szeryf zabił ciebie, więc ja zabiłem jego. Ludzie mówią różne rzeczy. Czego się spodziewałeś? Szeryf i ja byliśmy skłóceni. Ponadto cię zabił. W końcu Benson był również moim przyjacielem. Chciałeś pomścić Bensona, więc ja pomściłem ciebie. Imponujące. Zbrodnia doskonała. Mogę zapalić? Proszę bardzo. Nikomu nie odmówiłbym ostatniego cygara w życiu. Dzięki. Myślisz, że ktoś kupi twoją bajeczkę? Jestem tego pewien. Zakładając, że zdążysz ją opowiedzieć. Nie ze mną te sztuczki. Wielka szkoda. Nie zastrzelisz mnie, bo nie podniosę broni? Nie należę do leniwych, ani do głupich. Może przystaniemy na sumę, o której rano dyskutowaliśmy. Dużo się zmieniło od tamtej pory. Mogę ją podwoić. Zgodzisz się na 200 000? Nie bardzo. Dobrze, dam ci...
Już rozumiem, w czym rzecz. Jesteś hazardzistą. Wiem, jak temu zaradzić. Zostaniesz moim wspólnikiem. Połowa będzie twoja. Wiesz, co jest zabawne? Czuję, że blefujesz. Nie, ja... Wyłożę karty na stół. Wszystko ci pokażę. Szeryf był moim wspólnikiem. Wspólnikiem w zbrodni. Zarobiliśmy dużo pieniędzy. Wszystko tu spisałem. Możesz zabrać łokieć? Chwila. Co robisz? Mówiłeś, że mam ją przejrzeć. Posłuchaj. Nic nie zrozumiesz, jeśli ci nie wyjaśnię. To codzienne rachunki. Nie warto ich przeglądać. Księga, którą chciałem ci pokazać, znajduje się w sejfie w ścianie. Przyniosę ją. Sprytne. Więc powtórzę jeszcze raz. Nie będę rozmawiała o sprzedaży bez Sartany. Konfucjusz mawiał, niezrozumiany mędrzec jest nic nie wart. Nie musimy już dyskutować. Wystarczy, że podpiszemy umowę. Moja oferta jest bardzo hojna. 10 000? Nie potrzebuję Sartany, żeby odrzucić taką kwotę. To skomplikowane, panienko. Stare chińskie powiedzenie mówi: wiatr pieści wierzbę, która się do niego zgina, i łamie dąb, który stawia mu opór. Uważaj, bo następną wbije ci w gardło. Konfucjusz, daruj sobie. Konfucjusz nie ma tu nic do powiedzenia. Ja będę mówił. Twój argument pokazuje, że jesteś bardziej chciwy od bankiera. Dobrze wiesz, ile warta jest ta ziemia. Zmuszę cię do kupna, nawet jeśli już jej nie chcesz. Jesteś mędrcem godnym Konfucjusza. Mam jedną uwagę. Zapomniałeś dopisać zera. 100 000 w zamian za bezużyteczny skrawek pustyni. Możesz podpisać, Abi. A ty płać. Nie fatyguj się, tak się składa, że umiem liczyć do 100. Zaraz przyjdę. Muszę mu coś jeszcze powiedzieć. Pośpiesz się.
Czy naprawdę uważasz, że to był kiepski interes? Nie. Kamień spadł mi z serca. Nawet Joe Benson byłby usatysfakcjonowany. Przyjaźniliście się? Skądże? Wynajął mnie mężczyzna, którego Benson oszukał. Nie chciałem go zabić, tylko dać mu nauczkę. Co masz na myśli? Że Joe był oszustem. Niech smaży się w piekle. Był jednym z największych oszustów, jakich widział Zachód. Sprzedawał bezużyteczne ziemie, wmawiając ludziom, że można na nich znaleźć cenne złoża. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic takiego. Przecież sam mówiłeś, że to tylko skrawek pustyni. Miałeś 100% rację. Spójrz. To bryła złota, przez którą zginął Benson. Myślałem, że jesteś inwalidą. Nie, tylko leniem. Konfucjusz mawiał, wytnij drzewo, które daje ci cień, a słońce powróci. Na twoim miejscu Konfucjusz nie marnowałby energii. Lepiej odpocznij. Nieco cię poobijałem. Nie radziłbym. Dlaczego? Głównie dlatego, że nie chcesz mnie zabić. I co jeszcze? Nie pozwolę się zabić. Panie, gdy Sartana z panem rozmawiał, panienka Abigail uciekła z pieniędzmi. Z czego się śmiejesz? To mnie okradła. Tylko ja mogę się z tego śmiać.
Zje pani coś? Tak, i proszę napoić mojego konia. Dobrze. Może drambui. Spróbuj. Łatwiej przełkniesz gorzką pigułkę. To moje pieniądze. Częściowo. Ile obiecał ci Benson? Połowę. Wątpię. Nawet jego żona, siostry i ciotki nie dostały więcej niż 10%. Dlaczego miałby zrobić wyjątek dla siostrzenicy? 10%. W którą stronę jedziesz? W tamtą. Tak? A ja w drugą. Abigail? Weź. Kolejne 10 000. Na co mi przerwane banknoty? Hazardziści szybko ubożeją. Znajdę cię, gdy się spłuczę. Czekaj na mnie. Koniec. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.